Cześć, witam Was Energik. Dzisiaj gra legenda. W kolejnym odcinku to było grane Console Edition, gra Shenmue. Tytuł, na punkcie którego mam totalnego świra, więc rozsiądźcie się wygodnie, bo tym razem opowiastka o tej grze będzie troszkę dłuższa. Shenmue zostało zaprojektowane i stworzone przez Yu Suzuki, kultowego twórcę, który pracował dla Segi. Ja muszę przyznać, że podświadomie Yu Suzuki, gry tworzone przez Yu Suzuki do mnie niesamowicie trafiały. Dlaczego mówię o tym podświadomie? Ponieważ w momencie, kiedy rozpoczynała się walka na samym początku pomiędzy Sony PlayStation a Sega Saturn, ja bardziej byłem ukierunkowany, znaczy jeżeli miałbym kupić w tamtym czasie konsolę, kupiłbym Sega Saturn. Po części dlatego, że gry, które były na Sega Saturn, wydawały mi się ciekawsze i tutaj były takie tytuły jak Virtua Fighter, który bardziej mi się podobał od na przykład Tekkena. Była gra Virtua Cop, czyli taki celowniczek. Celowniczki do dzisiaj są takim moim guilty pleasure. Uwielbiam gry właśnie z gatunku celowniczków i w tamtym czasie Virtua Cop też bardzo mi przypadł do gustu. Później się okazało, parę lat później, gdy sprawdziłem sobie, kto stał za tymi tytułami, okazało się, że stał za nimi Yu Suzuki, a więc w pewien sposób byłem jakby fanem jego twórczości, nie za bardzo właściwie wiedząc, że to stworzyła jedna jakby osoba. Moja pierwsza przygoda z Shenmue jest dosyć myślę interesująca i w miarę myślę ciekawa, ponieważ paręnaście, nie wiem kiedy to było, gra została wydana w 1999 roku, więc to musiało być już później. Pierwszy raz kupiliśmy z Mariolą konsolę dla niej, to był Dreamcast. Nie powiem, w którym to było roku, niemniej jednak konsola już nie była taka droga. Kupiliśmy tą konsolę i wraz z konsolą dostaliśmy pak przeróżnych pirackich gier. Między innymi był wtedy też Shenmue, ale w tamtym czasie nie do końca znaliśmy te tytuły na Dreamcasta i dla mnie Shenmue był całkowicie randomowym tytułem, a Mariola z siostrą rzuciły się na takie tytuły, które znały z PlayStation 1, m.in. Mr. Drillera, grały tam w jakieś zręcznościówki, m.in. Crazy Taxi. Natomiast ten Shenmue jakoś tak leżał odłogiem i tak nawet żeśmy go nie odpalali, nawet żeśmy nie sprawdzali, co to jest za gra, szczerze mówiąc. I słuchajcie, w tamtym czasie jeszcze nie mieszkaliśmy razem. Mariola mieszkała osobno z rodzicami, ja mieszkałem osobno. Mieliśmy taki system z Mariolą, że się spotykaliśmy co drugi dzień, czyli jeden dzień się spotykaliśmy, jeden dzień żeśmy się nie spotykali, i tak dalej. I akurat wypadał dzień, żebyśmy się spotkali, dzwonię do Marioli, żeby się z nią umówić, a ona mówi, że się nie spotkamy dzisiaj, bo one chciały sobie z siostrą pograć. Ja mówię, co? To było dla mnie takie, wiecie, Mariola nigdy bym nie podejrzewał, żeby coś takiego mi powiedziała, to było dla mnie coś takiego dziwnego. Ja mówię, dobra, no ale w co wy tam gracie? W Shenmue'a. Ja mówię, co to ten? Mówię, to na tych 3 płytach, tak? Ja mówię, no tak. Ja mówię, no ale co to w ogóle jest? A oni właśnie mówią, że tam jakiś chłopaku, który tam właśnie, to całą fabułę zaraz wam opowiem później, że próbuje ojca pomścić ojca. Dla mnie to brzmiało całkowicie jakoś abstrakcyjnie. I tak je wciągnęło to gry, to Mariolę wciągnęła ta gra, że wolała grać z siostrą w Shenmue niż spotkać się ze mną. Następnego dnia, gdy żeśmy się spotkali, one mi pokazały tą grę. Ja powiem wam, że całkowicie odpadłem wtedy. Jak to zobaczyłem, to było coś naprawdę niesamowitego. Jak to wyglądało, jaki był gameplay tego. I też zapragnąłem przejść Shenmue, jednak wiadomo, no, przechodzenie gry u kogoś to nie to jak przechodzić grę u siebie w domu. Szczęśliwym trafem się złożyło tak, że niedługo po tym jak kupiliśmy Dreamcasta, pojawił się pierwszy emulator Dreamcasta, bardzo dobry swoją drogą, nazywało się to Chuncast, który miał bardzo dobrą prędkość emulacji i bardzo wysoką kompatybilność. Niestety on później nie był jakoś kontynuowany, nie wiem dlaczego, ale był to jeden z takich lepszych, właściwie jedyny emulator Dreamcasta, ale i tak jego emulacja stała na bardzo wysokim poziomie. I ja zacząłem na emulatorze grać w tego Shenmue
I on, słuchajcie, Shenmue wieszał się na emulatorze na trzeciej płycie. Był to błąd jakiś w emulatorze, nie gry, tylko błąd w emulatorze. I co ciekawe, wysłałem to zgłoszenie, że gra się wiesza właśnie w tym miejscu. Byłem chyba pierwszą osobą na świecie, która skończyła Shenmue, znaczy starała się skończyć Shenmue właśnie na Chankaście i jestem w oficjalnych podziękowaniach twórców tego emulatora za wykrycie tego buga, ale gry nie mogłem skończyć. Marela już mówiła później, że już grają w drugą część, która jest jeszcze lepsza, a jestem ogólnie osobą, która nie zacznie grać w drugą część, jeżeli ma pierwszą, więc najpierw muszę skończyć jedną, dopiero zajmę się drugą. I już po prostu mi opowiadały, co tam się dzieje w tym drugiej części Shenmue, a ja niestety byłem w kropce, ponieważ Shenmue się wieszał i nie można było go skończyć. I słuchajcie, podjąłem decyzję, że kupię własnego Dreamcasta tylko po to, żeby dokończyć tą grę. Niedługo później jakoś też, to nie były jakieś duże pieniądze, kupiłem Dreamcasta drugiego, więc ja miałem Dreamcasta i Mariola. Skończyłem pierwszego Shenmue właśnie już na Dreamcastie, no i potem oczywiście drugą część. Gra, która, powiem wam szczerze, pojawiła się 16 lat temu, w 1999 roku. Ja sobie nie wyobrażam, ponieważ w tamtym czasie nie miałem konsoli w 1999 roku, ja sobie nie wyobrażam, jak to musiało wyglądać względem innych tytułów, które wychodziły w tym roku, w 1999 roku. Tytuł po prostu tak wiele przeróżnych rzeczy wprowadzał nowych, nowatorskich, z których niektóre gry korzystają do dzisiaj, że to było coś niesamowitego. Słuchajcie, gra przez długi okres czasu była grą, której stworzenie, która miała najwyższy budżet. Jeżeli doliczymy inflację, ponieważ wiadomo, w 1999 roku $1 milion to trochę inny był milion niż dzisiaj. Jeżeli doliczymy inflację, okazuje się, że dopiero GTA chyba 4 pobiło budżet Shenmue. To były tak ogromne pieniądze. Niestety gra się dobrze nie sprzedała, bo chyba w 1 400 000 egzemplarzach. No to też była oczywiście wina tego, że Dreamcast pochłonęła go właściwie plaga piractwa Dreamcasta. Także tak to wyglądało. Słuchajcie, czym jest Shenmue? Shenmue jest, można powiedzieć, grą przygodową z elementami bijatyki i troszkę z elementami zręcznościowymi. W grze wcielamy się w Ryo Hazuki, który pewnego dnia przybywa do swojego domu, gdzie prowadzi z ojcem własne dojo i okazuje się, że ojciec ma jakąś spinę z Chińczykiem Landi, w konsekwencji której Landi zabija ojca Ryo i zabiera tajemnicze lustro, a Ryo Hazuki postanawia pomścić śmierć ojca. To jest w najkrótszym, takim mega takim ekspresowym skrócie zarys całej fabuły. Od teraz, sterując właśnie krokami, czy też postacią Ryo, będziemy starali się przeprowadzić w pewien sposób dochodzenie na temat, kim jest Landi, gdzie go można znaleźć, no i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jak się dzieją gry przygodowe. Jednakże w odróżnieniu od zwykłych przygodówek, gra bardziej opiera się na dialogach niż na używaniu przedmiotów. Tak naprawdę użycia przedmiotów w samej grze będzie można policzyć na palcach jednej ręki. Tego naprawdę było niedużo. Głównym bohaterem właściwie tego Shenmue było niesamowite miasto, ponieważ Shenmue był jednym z takich pierwszych sandboxów, ale to nie był taki typowy sandbox, jak myślimy teraz o GTA, gdzie mamy całe miasto. Tutaj plansze było o wiele mniejsze, ponieważ mieliśmy jakby takie wiochy, 3 takie wioski. Naprawdę pierwsze 2 były malutkie, ostatnia Dobuita była największa. Jeszcze mieliśmy cały port nie pamiętam, Yokosuka chyba, czy coś takiego. W każdym razie patrząc na to pod kątem sandboxu, to nie był taki sandbox jak GTA, tak? Plansza była o wiele mniejsza, ale upchana niesamowitą ilością detali. Zatrzymajmy się na chwilę tutaj przy grafice, jak i samym pomyśle na grę. Otóż Ryo mógł poruszać się swobodnie po tym mieście. W grze zaimplementowano, nie wiem czy chyba nie pierwszy raz, ale zaimplementowano płynne przechodzenie dnia w noc, czyli okres dobowy. Dodatkowo były jeszcze efekty atmosferyczne, na przykład zaczynał padać deszcz albo śnieg. To wszystko było płynne.
I główną rzeczą, takim głównym wyznacznikiem w grze był czas. Ponieważ w grze wszystko działo się w określonym czasie. Jeżeli miałeś gdzieś spotkanie na przykład o 7 wieczorem, no to wstając rano na przykład o 8 miałeś mnóstwo czasu, które mogłeś spożytkować do tej 7. Nie możesz wszędzie sobie przerzucić czasu do 7. Musisz jakoś ten dzień spożytkować. Możesz pogadać sobie z ludźmi, poszwędać się po mieście, możesz pograć sobie na automatach, możesz kupować takie kapsuły z niespodziankami, troszkę jak jajka z niespodzianki, zbierać na przykład figurki Segi. Natomiast nie można było przyspieszyć tego czasu. I to było, wydaje mi się, że jedna z takich głównych elementów, która wprowadzała bardzo duży realizm do gry. Oprócz tego, tak jak mówię, był cykl dobowy, ale w grze wszystko podlegało temu cyklowi dobowemu. Więc jeżeli rano wyszedłeś na miasto, widziałeś, że ludzie idą do pracy. Ponieważ działo się to w jednym mieście, postacie nie były randomowe. One po prostu miały określone funkcje w mieście, tak? Czyli sprzedawca na przykład spodni w sklepie ze spodniami był zawsze ten sam. Po jakimś czasie mogłeś już po twarzach rozpoznawać tych ludzi. No ale wróćmy. Idąc rano do miasta, zauważyłeś, że ludzie dopiero szli do pracy, otwierali drzwi, zamiatali przed sklepem, otwierali swój sklep. Potem była jakby w południe, kiedy już zaczynało całe miasto żyć, pojawiały się jakieś dzieciaki, które się bawiły na ulicy, ludzie załatwiali swoje sprawy, chodzili po ulicach. Dodatkowo fajne elementy, na przykład pomocnik aptekarza jeździł rowerem po ulicach i po tej Dobuicie i załatwiał swoje sprawunki. Wieczorem ludzie ponownie sprzątali, zamykali sklep, szli do domu. No a wieczorem jakby już... O, straciłem ostrość na kamerze. Halo, halo. Nie wiem dlaczego. Chyba jest brudny obiektyw, dlatego muszę się przybliżyć albo oddalić. No co jest? O. Wieczorem otwierały się nocne kluby i można było zobaczyć pijaków, którzy chodzili w bliżej nieokreślonym kierunku, którzy wychodzili z jakichś tam pubów, no i oczywiście tam pili drinki czy tam browary. Także naprawdę samo miasto w tej grze było pokazane w sposób niesamowity. Ja czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. I później, gdy wyszło GTA, później chyba, GTA 3, pamiętam jak zaskoczyło mnie, że postacie w GTA 3 były takie, można powiedzieć, trochę upitolone. W porównaniu z tym, co było w Shenmue, gdzie postać była naprawdę ładnie wymodelowana. Tam, słuchajcie, w Shenmue każda postać miała swoją własną twarz. To nie było tak, że mogłeś spotkać dwie takie same postacie. Każda z postaci miała swoją teksturę, swój ubiór, swoją twarz. Natomiast w GTA, wiadomo, było ileś tam postaci, one się po jakimś czasie powtarzały. Dodatkowo w Shenmue też prowadzono coś takiego, że każda postać, nawet postać, która nie miała absolutnie żadnego znaczenia dla fabuły, mogła to być typowa jakaś randomowa postać przechodnia, miała nagraną swoją linię dialogową. Z każdą postacią można było pogadać, to jest też niesamowite. Dodatkowo w mieście było wiele, tak jak powiedziałem, sklepów, przeróżnych sklepów. To były na przykład te nocne kluby, były sklepy z ubraniami, był taki sklep Tomato, to był taki sklep, można powiedzieć, dyskont spożywczy, były knajpy, na przykład sushi. Do każdego z tych budynków mogłeś wejść. W każdym z tych budynków, jeżeli wszedłeś do jakiegoś sklepu, był sprzedawca, który wykonywał swoje czynności, tak? Czyli na przykład wszedłeś do sklepu, znaczy do knajpy, to tam na przykład Chińczyki i ryż robili, nie? I tam gotowali. Dodatkowo każdy budynek w środku miał swój wystrój wnętrz, to nie było kopiuj wklej, każdy wyglądał inaczej. Jeszcze fajna rzecz, wiele elementów w grze można było podnieść i oglądać ze wszystkich stron, to było też coś niesamowicie nowatorskiego, więc wchodząc na przykład do knajpy, mogłeś podnieść menu, obejrzeć je, ale mogłeś podnieść jakieś inne, zupełnie inne rzeczy, niezwiązane całkowicie z fabułą, na przykład pomarańcze, tak? Mogłeś podnieść i obejrzeć ją ze wszystkich stron. I tych elementów było naprawdę sporo. Dodatkowo na przykład to najbardziej jest widoczne w domu Rio, gdzie możesz buszować po tym domu i na przykład masz, nie wiem, kredens, który składa się z iluś tam szuflad i każdą z tych szuflad mogłeś otworzyć. Jeżeli coś było
do wzięcia bądź możliwe, mogłeś to podnieść i obejrzeć, tak? Mogłeś podnieść ołówek i obejrzeć ołówek, dyktafon obejrzeć, baterię, wszystko mogłeś podnieść i oglądać. Tego typu rozwiązanie wcześniej zauważyłem, że było na przykład w Tex Murphy Overseer, gdzie też było, że mogłeś otworzyć każdą szufladę i zajrzeć do niej, zobaczyć co jest w środku. Naprawdę pod kątem wykonania tej gry to było mistrzostwo świata, słuchajcie, to było naprawdę, to jest dzisiaj nawet, dla mnie to jest mistrzostwo świata. Szczególnie, że naprawdę gra obfitowała w masę, ogromną masę detali. Przykład, wcześniej wspomniałem o pomocniku aptekarza, który jeździł na rowerze. I to jest, warto też na przykład w Shenmue poobserwować jakąś postać, jak ona się zachowuje. Weźmy na tego aptekarza, podjeżdża rowerem, parkuje, zsiada z roweru, rower nie stoi w powietrzu, obniża tą nóżkę, żeby postawić rower na nóżce, idzie załatwiać swoje sprawy, potem wraca, nóżkę z powrotem do góry, siada na rower, odjeżdża. To jest naprawdę niesamowite przywiązanie do detali. I powiem Wam, że w tamtych czasie, gdy kończyłem grę na Dreamcastie i na emulatorze, ogromne wrażenie na mnie zrobiło przywiązanie do detali. Dzisiaj, grając teraz w 2015 w Shenmue, zrobiło to na mnie jeszcze większe wrażenie, bo na wiele rzeczy zacząłem zwracać uwagę, których wcześniej nie widziałem. Gra, tak jak powiedziałem wcześniej, też oferuje elementy bijatyki. Dlaczego? Ponieważ wcześniej gra była zapowiadana jako projekt Berkeley, właściwie wcześniej to się miało być Virtua Fighter RPG. Gra miała zostać wydana właśnie na Sega Saturn i miała opowiadać o jednej postaci z Virtua Fighter i miał to być Akira. No i to miała być taka historia na temat jego przygód. Później weszła konsola Dreamcast, projekt przemianowano na nazwę projekt Berkeley, no i dopiero pojawił się końcowa gra, czyli Shenmue. Ale nadal te elementy Virtua Fightera możemy znaleźć. No, chociażby smaczki w postaci plakatów u takiego ucznia dojo, gdzie możemy wejść do jego pokoju i zobaczyć, że wiszą plakaty z Virtua Fighter. To co powiedziałem wcześniej, czyli kolekcjonowanie figurek z Virtua Fighter z takich jakby kapsuł z niespodzianką, ale też pewne podobieństwa. Ojciec Ryo faktycznie mógłby przypominać Akirę, który byłby starszy. I system walki, który w Shenmue się znajduje, też jest mocno podobny do tego z Virtua Fighter. To co mi się zdecydowanie w grze podobało, to to, że historia, która dzieje się w 1986 roku, jest historią, która mogłaby się zdarzyć naprawdę. Nie znajdziesz tutaj, nie wiem, jakichś akcji po prostu rodem, nie wiem, z jakichś filmów science fiction albo jakichś naciąganych sytuacji. Gra miała symulować życie z pełną tego konsekwencją. Nie znajdziesz tutaj fireballi, hadukenów. Walka jest czysta, taka jak Virtua Fighter, tak? Czyli że właściwie z Virtua Fightera możesz się uczyć ciosów, które wykonują postacie. Tak też jest zrobione w Shenmue. I muszę przyznać, że to naprawdę fajnie wyszło. W mojej opinii jest to ogromny plus, że gra jest bardzo życiowa i nie ma tych elementów fantastycznych, które w grze czasami się przewijają. Tutaj naprawdę masz po prostu symulację życia, tak? Takie Simsy. I to zdecydowanie jest na ogromny w mojej ocenie plus. Oczywiście, tak jak mówiłem, mamy te walki, które są podobnie jak w Virtua Fighterze. Muszę przyznać, że system walki jest dosyć skomplikowany. Jest dużo tych ciosów. To nie jest tak, że mamy dwa ciosy. Dużo jest tych ciosów, które trzeba się nauczyć. Podobnie jak w Virtua Fighter, chociaż może nie są one tak rozbudowane jak w Virtua Fighterze, ale faktycznie ten system walki jest dosyć bogaty. Dodatkowo gra może nie jest prekursorem w tej kwestii, ale nie że wprowadziła to, ale jakby nie wprowadziła, tylko utrwaliła pojęcie Quick Time Event. Pierwszy raz pojęcie Quick Time Event pojawia się w Shenmue. I on może tego nie wprowadził, ale spopularyzował to. Czyli mamy jakąś sekwencję, gdzie na przykład Ryo biegnie za kimś i musimy naciskać klawisze w odpowiednim momencie, żeby on na przykład omijał przeszkody. To co się tak teraz świetnie wygląda, nie wiem, w God of War, te wszystkie Quick Time Eventy, zapoczątkowane właśnie zostało w tej grze Shenmue. Tych elementów nie ma dużo, one są zawsze bardzo fajnie zmontowane, dynamiczne, ale to jest troszkę inaczej. To nie są takie skrypty jak w God of War, gdzie właściwie masz niewielką
znaczy oglądasz film i tylko naciskasz przyciski. Tutaj jest podobnie, ale tego jest na tyle niewiele, że jest to pewnego rodzaju smaczkiem, gdy to się pojawia, nie jest to nadużywane i to w mojej opinii też wyszło bardzo, bardzo dobrze. Gra, którą ja grałem, niestety okno otwarte, także słyszycie, tutaj się dzieją w ogóle jakieś pościgi i strzelaniny. Gra, w którą ja grałem, posiadała angielski dubbing i to jest pierwszy moim zdaniem minus tej gry, czyli okrutny angielski, przepraszam, nie, to jest angielski dubbing, tego się po prostu nie da słuchać. Nagrane po prostu, nie wiem, w jakiejś piwnicy z ludźmi, którzy nie mieli w ogóle o tym zielonego pojęcia, to niestety słychać. Dubbing w mojej opinii jest to jedna z najsłabszych części Shenmue. Oczywiście to angielski dubbing, japoński jest o wiele, wiele lepszy. Kolejna rzecz, która też wielu osobom może się nie podobać, to ten czas, o którym wspomniałem, ponieważ na trzeciej płycie gra bardzo wyhamowuje pod kątem pchania akcji do przodu. To jest troszkę tak, gra zaczyna, jak u Hitchcocka, gra zaczyna się wybuchem, potem zaczyna jakby stopniowo napięcie rosnąć i pod koniec gry, gdy już jesteśmy na trzeciej płycie, bardzo zaniża poziom, ponieważ wtedy, spoiler, Rio zaczyna pracować i to jest, słuchajcie, fajne. Zaczynasz pracować, zaczynasz zarabiać pieniądze. Nie to, że idziesz, klikniesz 2 razy. Musisz naprawdę harować. W tym wypadku jeździć wózkiem widłowym i przewozić te skrzynie. I wierzcie mi, że za 5. razem, czy za 6. razem, kiedy zaczynasz robić to samo, już po prostu tego nienawidzisz. Tak jak nienawidzisz swojej roboty, tak nienawidzisz robić tego z Shenmue. I to jest też właśnie znamienne, że w grze możesz zarabiać pieniądze, które potem możesz wydawać na jakieś swoje przyjemności. A więc możesz iść sobie do salonu gier i zagrać na automatach. Co ciekawe, większość tych automatów, które są w salonie gier, to są pełne gry, w które możesz pograć. Na przykład Hang-On z takim motorkiem, na którym się siada. Przy okazji tutaj taki smaczek, że ten automat też był zaprojektowany właśnie przez Yu Suzukiego. Bądź na przykład zbierać te kapsułki z niespodziankami. Samo w sobie to jest fajne. Zbieranie tych kapsułek, gdzie możemy znaleźć różne figurki albo z gier Segi, albo z Virtua Fightera. Możemy te oczywiście figurki oglądać ze wszystkich stron. Samo w sobie to jest fajne. Możemy pograć sobie na przykład w rzutki, jeżeli mam ochotę. Powiedzmy, że to jest taki sandbox, gdzie były dodatkowe oczywiście aktywności. Oczywiście tutaj nie ma co porównywać do jakiegoś GTA, gdzie tych aktywności jest mega dużo. Tam było ich mniej, tu jest oczywiście ich o wiele, wiele skromniej, jest ich mniej, ale cieszy to, że one oczywiście są. Myślę, że wadą osoby, które grały, też na pewno powiedzą, że z tym czasem. Bo często jest tak, że musimy poczekać do wieczora i nie mamy co robić. Normalnie nie ma co robić, więc snujemy się po prostu po mieście, wbijamy bąki, żeby ten czas jak najszybciej upłynął. I to jest też faktycznie ból, który no, może niektórych drażnić, tak? To jest troszkę tak, bo gra nie jest, słuchajcie, dla dzieci z ADHD, którzy muszą naciskać cały czas lewy przycisk myszy, żeby strzelać z pistoletu. To jest gra, gdzie akcja toczy się wolno. To jest taka gra, gdzie gramy dla własnej przyjemności, a nie po to, żeby jak najszybciej strzelać i oglądać tysiące skryptów. Gra się toczy powoli, rozwija się, ale oczywiście trzeba dać jej czas, żeby móc się tym tytułem zafascynować. I dopiero kiedy złapie Was ten bakcyl, dopiero zaczynacie doceniać jakość tej gry, mechanikę i skomplikowanie całego tytułu. Teraz pod kątem graficznym, w mojej opinii gra się zestarzała bardzo ładnie. Znam wiele nowszych tytułów, na przykład GTA 4, na które już po prostu nie mogę patrzeć, jak teraz odpalam. A Shenmue pomimo 16 lat nadal wygląda dobrze. Świetnie wykonane postacie, bardzo dobrze wykonane miasto. Jasne, tekstury są może niższej rozdzielczości niż standardy dzisiejsze, ale mimo wszystko gra pod kątem graficznym naprawdę praktycznie się nie zestarzała. I to jest, słuchajcie, ewenement, bo znajdźcie grę, która jest całkowicie w 3D, która ma 16 lat i która nadal wygląda dobrze. Prawdopodobnie Wam się nie uda znaleźć. Warto też zwrócić uwagę, że na 99 rok pod kątem graficznym to był po prostu strzał w gębę. Porównajcie sobie z innymi tytułami, które wyszły w 99 roku. Zobaczcie, jaki według Was był najlepszy tytuł graficzny i zobaczcie, jak wyglądał wtedy Shenmue. Gdy nagrywałem gameplay do tego odcinka, nagrywałem na emulatorze Demul, który umożliwia
Odpalenie gry właściwie Full HD, dodatkowo wszystko działa w 60 ramkach, gra się nie wiesza, można skończyć od początku do końca, także można cieszyć się już tą grą bez konieczności posiadania Dreamcasta i oczywiście nawet z lepszą grafiką. Ja powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę zafascynowany tą grą Shenmue, gdy Yu Suzuki zapowiedział trzecią część Shenmue na Kickstarterze, ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć. To było dla mnie coś tak niesamowitego. To jest jedna z tych gier, na które naprawdę czekam. Jednak w mojej opinii, ponieważ Yu Suzuki też, na pewno wiele osób się tam pytało, czy powinien powstać remake Shenmue. W mojej ocenie nie. Shenmue nadal wygląda dobrze. Gra, pierwsza część pojawiła się tylko na Dreamcasta, druga oprócz Dreamcasta pojawiła się też na Xbox, na pierwszego Xboxa, ale w mojej opinii pewne tytuły powinny zostać nietknięte i Shenmue właśnie jest takim tytułem, który powinien zostać w tej wersji Dreamcastowej oryginalnej, bo on naprawdę się tutaj dobrze czuje, a robienie remake'u i podbicie do Full HD i zrobienie w 60 ramkach, czyli tak jakbyście odpalili na emulatorze, sprawi, że sporo osób się troszkę na tą grę, którzy nie znali tego tytułu, po prostu gracze się na to wypną. Natomiast gracze z sentymentem do tego tytułu albo będą grali na Dreamcastie, albo sobie odpalą na emulatorze. Także no pod tym kątem muszę przyznać, że ja bym nie robił remake'u, jeżeli na moim miejscu, tak? Gra została wydana na 3 płytach, jednakże wersja europejska posiada jeszcze 4. płytę. Nie wiem, czy to ją mam tutaj, w tym drugim pudełku. 4. płytę, która się nazywa Shenmue Passport. I Shenmue Passport zawiera krótkie dema technologiczne odnośnie technologii użytej w grze. Ja nie wiem, czy tutaj mi się uda zgrać te materiały z tego dema technologicznego, więc albo opowiadam, albo jeżeli widzicie screeny, to mi się udało, czy też filmy, które pokazują, jak działa oświetlenie w grze, jak postacie są oświetlane przez dynamiczne światło. To było też nowe w 1999 roku. To też jest, to było naprawdę coś takiego, że tego się nie spotykało w innych grach. Słuchajcie, dzisiaj w 2015 roku, gdy grałem, nadal bawiłem się okrutnie dobrze. To jest jedna z tych gier, które mocno zapadły mi w pamięć i które uważam za kamień milowy gier wideo. Każdy w mojej opinii powinien chociaż raz w życiu spróbować zagrać w Shenmue. Niekoniecznie musi kończyć, bo nie każdemu przypadnie do gustu realizm produkcji, ale w mojej opinii każdy powinien spróbować, bo jest to naprawdę gra, która zasługuje na to, żeby znać i zasługuje na to, żeby miała swoje swój drugi oddech, może tak. Shenmue 3 mam nadzieję, że troszkę sprowokuje to, że gracze sięgną po te 2 pierwsze części, żeby się zapoznać z początkiem naprawdę niesamowitej historii. I chciałbym, żebyście Wy nawet, którzy oglądacie ten odcinek, sięgnęli po to i spróbowali się z tym tytułem zmierzyć, bo jest to naprawdę świetna gra. Może dzisiaj pod względem graficznym nie jest to, odstaje od dzisiejszych standardów, ale nie straszy. Nie straszy i tak jak mówię, po 16 latach gra nadal wygląda dobrze. W odróżnieniu na przykład ostatnio, jak robiłem gameplay do top 10 Maxa Payne'a, w mojej nostalgicznej pamięci Max Payne jawił się jako niesamowita grafika, a gdy odpaliłem, okazało się, że Max Payne ma płaską głowę zbudowaną z kloca, tylko ociągniętą teksturą i cały ten czar pryzm, który miałem z lat 90. jakby wyidealizowany, czy tam w 2001, tak? Max Payne był chyba taki, czy tam 2000, wyidealizowany taki obraz Maxa, a potem się okazało, że tak naprawdę wygląda to o wiele gorzej niż w rzeczywistości, ale nie było tak w Shenmue. Tutaj muszę przyznać, że miałem w swojej pamięci, pamiętałem jak to wyglądało i z wersji Dreamcastowej i z wersji na Chuncasta. I gdy odpaliłem, wcale w mojej opinii nie wyglądało gorzej. Wyglądało dokładnie tak, jak sobie zapamiętałem. Ale przede wszystkim Shenmue to fantastyczna historia. Historia, która mogłaby być filmem karate klasy B, a jest grą wideo. I to jest to historia, która nie obfituje w strzelaniny, nie obfituje w jakieś absurdalne akcje, a jest po prostu życiowa. I gra stara się jak najbardziej to życie symulować.
I zdecydowanie każdemu z całego serca polecam chociaż raz spróbować zagrać Shenmue, zobaczyć czy Was to wkręci, bo nie każdemu musi się to oczywiście podobać. Ale gra, w mojej opinii, jest to jedna z najlepszych gier, jakie w życiu grałem. Nie mówię o pierwszej części, mówię o całej sadze, czyli o dwóch częściach, sadze składającej się z dwóch części, Shenmue. No i mam nadzieję, że o trzeciej części też już tutaj na wyrost mówię. Jedna z najlepszych gier, w jakie grałem. Dla mnie tytuł absolutnie kultowy, który stawiam na panteonie moich ulubionych i najlepszych gier, w jakie grałem. Myślę, że na pierwszym miejscu. Myślę, że ta gra zasługuje na to, żeby być na pierwszym miejscu w moim prywatnym panteonie najlepszych gier wideo, w jakie grałem. Mam nadzieję, że dla Was jest to jakaś rekomendacja i spróbujecie się zmierzyć z tym tytułem. No i jeżeli spróbujecie, napiszcie w komentarzach, co myślicie. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.